Tak jak Sacrilegium Wicher i niewątpliwie Behemoth Grom, ta płyta jest jednym z fundamentów polskiego pagan metalu, ukazująca gatunek trochę z innej perspektywy, bardziej klimatycznej. Na pewno mniej znana, ale za to muzyka na niej jest bardzo magiczna. A płytą tą jest TIE Worshipper Popiół Introibo ad altare Dei. Z tego co pamiętam, po raz pierwszy usłyszałem zespół na składance dodanej do Morbid Noise Magazine i był to prawdopodobnie Wśród cieni i mgieł. Na wstępie powiem, że liryki na płycie są napisane w języku polskim, więc łatwiej trafiają do naszych słowiańskich dusz, gdyż dokładniej możemy zrozumieć pewne przenośnie zawarte w tekstach, a są one pesymistyczne, dużo w nich bólu i cierpienia. TIE Worshipper powstają we Wrocławiu w 1992 roku. Formacji przewodzi Marcin Gąsiorowski, bas, wokale oraz klawisze. Muzyka zespołu oscyluje w klimatach około folk, gothic, black metalowych. Między latami 1993-96 ukazują się 3 dema: Paganization, Winter Dream i to najbardziej znane, tym z Krainy Cieni. W 1996 nakładem Morbid Noise ukazuje się na kasecie ich debiut Popiół, o którym chciałbym powiedzieć parę słów. Nad tremolami pojawiają się gitary akustyczne, melodyjne gitary prowadzące oraz pasaże klawiszowe, które budują cały mistycyzm płyty. Dźwięki na albumie są bardzo różnorodne, mające nastrój tęsknoty. Wokalizy w ostrzejszych momentach są szorstkim krzykiem, ale są średnio zrozumiałe. Co jakiś czas pojawiają się melorecytacje, kobiece zaśpiewy, ale one występują głównie w chórach. Na gruncie black metalowych riffów stworzono tu cały nastrój albumu. Kompozycje są rozbudowane, dzięki czemu ciekawe. Raz frazy są wściekłe, raz znowu spokojne. Raz wejdzie sobie jakaś gitara akustyczna, to znowu jakieś chóry, raz riffy są wściekłe, raz znowu wejdzie sobie jakiś flecik, a później wszystko razem plumka w najlepsze. Melodie skręcają trochę w stronę folkową i jest wyczuwalny ten chłód ostatnich dni jesieni. Powiem wam szczerze, że czasami mi to trąci bieszczadzkimi biesami, szczególnie w momencie, gdy kobiecy wokal tęskno sobie nuci ponad gitarami. W brzmieniu jest sporo przestrzeni, dzięki temu utwory nie są ściśnięte, a mamy w nich sporo powietrza. Produkcja jest trochę przytłumiona, ale to dobrze, że nie jest zbyt nowoczesna, ponieważ mamy tą cienką nić, która łączy nas z dawnymi wiekami, gdzie nowoczesność nie miała jeszcze wstępu. Niesamowitości wydawnictwu nadają utwory instrumentalne, w których czujemy dawne wieki. Są one bardzo klimatyczne, w zasadzie są to intra do właściwych utworów i uważam, że jest to bardzo dobry zabieg, ponieważ w nich się rozpływamy. A całość nie jest to doom, nie jest to death, nie jest to black, nie jest to również muzyka folkowa, tylko wszystko razem. To 45 minut w zasadzie dość długich kompozycji, bardzo intrygujących, środkami wyrazu odbiegających od ówczesnej sceny black metalowej. To jeden z ciekawszych polskich albumów wydanych w latach 90., który łączy w sobie agresję black metalu razem ze słowiańską duszą, która błądzi gdzieś po opuszczonych bezdrożach, zapomnianych krainach, gdzie ciągle siąpi deszcz. To posłuchajmy teraz fragmentów tego polskiego pogańskiego klasyka. Po prologu, który swoją melorecytacją wprowadza nas w samotność, następuje utwór tytułowy. Wściekłe tremola oraz krzykliwy wokal, który mówi: oszukani i zdradzeni, powtarzamy te błędy, które znamy od wieków. Następnie wchodzi gitara akustyczna, kobiece chóry, jest całkiem ciekawie. Jest bardzo fajne solo oraz gitarka w stylu flamenco. Utwór rozbudowany, więc bardzo fajny. Syn Ojca Wieków to dość kołyszący utwór z melodyjnymi gitarami prowadzącymi. Tu ciągle coś się zmienia, na pewno nie jest nudno. A nad całością dominuje krzykliwy wokal Marcina, który śpiewa: ciągle błądzimy wśród ciszy, gdzie przeszłość i przyszłość są jednym. Gdzie noce są dłuższe, od dni zaczynają się ciężkimi gitarami, potem wchodzą tremola oraz melorecytacje, które przecinają blackowy skowyt. W utworze występują nawet flety oraz kobiece wokale. Tekst zaś mówi o powrocie do kraju między Bałtykiem a Karpatami, mimo spalenia świątyń przez wyznawców Chrystusa.
I na koniec mój ulubiony Wśród cieni i mgieł. W utworze zawarto cały fenomen Tie Worshipper. Utwór bardzo monumentalny, występują tremola, kobiece wokale, dzieje się bardzo dużo. Tekst mówi o tym, jak to chrześcijaństwo zabrało dawne wierzenia, oddając je piekłu i demonom. Zobaczmy teraz okładkę i wkładkę. Tytuł albumu to Popiół, a tłumaczenie łacińskiej sentencji podtytułu to Przystąpię do ołtarza Boga. W ten sposób zaczyna się tradycyjna liturgia mszy trydenckiej. Na okładce widzimy zdjęcie będące odzwierciedleniem podtytułu. Jest świecznik, obrus na ołtarzu, a ten biały obrus jest zalany krwią. Krucyfiks przewrócony, także ktoś nie godzi się na status quo i chciałby zniszczyć teraz to, co zniszczyło jego kulturę i dawne wierzenia. Okładka bardzo dobrze łączy się z konceptem albumu. Wydanie jest reedycją materiału wydane własnym sumptem, co zaznaczono we wkładce. Jest to wydanie digipakowe podzielone na 3 łamy. Strona czarno-biała zaczyna się fotografiami muzyków wraz z imionami i obsługiwanym instrumentarium oraz informacją, skąd zaczerpnięto tytuł. Dalej płyta CD z przedrukiem okładki, a na 3. łamie podziękowania dla fanów i byłych członków zespołu. A na tyle na tle coveru umieszczono tytuły utworów, dalej okładkę. We właściwej wkładce umieszczono te same zdjęcia chłopaków, co w sztywnej oprawie, a dalej teksty poprzeplatane fragmentami zdjęć z okładki. Ostatnio położyłem się na podłodze, włączyłem Popiół i odpłynąłem. Powiem wam, że muzyka zawarta na płycie nic nie straciła przez lata ze swej tajemnicy, a nawet zyskała. Dźwięki sączyły się leniwie, malując różne odcienie szarości. Jeżeli na swojej muzycznej drodze gdzieś przeoczyłeś tę płytę, warto to nadrobić, ponieważ jest to jeden z kamieni milowych polskiej sceny metalowej. A teraz zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!